Okej, także jeszcze raz słuchajcie, dzień dobry. Jesteśmy już u mnie w kuchni. Pierwsze co robię zawsze po przebudzeniu to piję szklankę wody, żeby po tej jakby takim całonocnym poście troszkę się już od razu nawodnić. Natomiast do drugiej szklaneczki dodaję sobie 20 mg kardaryny. Fajnie poprawia wydolność, zwłaszcza teraz w takim okresie masowym, gdzie ta waga jest już, jak widzieliście, też spora. Gdzieś połówkę tej pipetki daję. O. No i też kardaryna, co tam jeszcze z takich właściwości, na pewno fajnie poprawia profil lipidowy. No to w takim razie lecimy już na bieżnię, bo też kolejnym jakby takim etapem rano to są kroki u mnie teraz. Cardio już jako tako od dłuższego czasu nie wykonuję, nawet przed zawodami też nie wykonywałem. Zawsze po prostu rano przed śniadaniem wykonuję 3000 kroków, deskę, ale to zaraz zobaczycie co i jak. Także widzimy się już znowu na bieżni. I 3000 kroków. Czas start. Jakieś pół godzinki mi to zajmuje. Prędkość 4,3 gdzieś tak. Ok. Ok, 3000 zrobione. Teraz 3 razy deska, unoszenie nóg 3 razy po 30, spięcia 3 razy po 30, no i wakum. No i zostały nam skłony na piłce. Na piłce robię ze względu też fajnie, wygodnie jest i to rozciągnięcie zawsze mamy mocniejsze. Także kto ma taką piłeczkę w domu, to polecam. No i zostało wakum. No, 10 minut normalnie robię. Maksymalnie staram się, ile dam radę na tym wciągniętym, zastanym brzuchu wytrzymać. Jak się robi systematycznie, to naprawdę czuć tą różnicę, wiesz? W trzymaniu tego brzucha, tych flaków, fajnie tak to wszystko. I to właśnie fajnie, jak robisz na czczo, wiesz, na początku dnia te mięśnie gdzieś są już tam zaaktywowane. Fajnie się człowiek czuje. To wszystko jest takie już, wiesz,
Spięte, napięte. I jeszcze jedna rzecz, którą stosuję ostatnio. Fajnie rozluźnia ten odcinek lędźwiowy. Kładziemy sobie piłeczkę na środku i dociskamy. Teraz po cardio, po krokach szykuję sobie takiego shake'a, który składa się z 5 gram kreatyny. Tu mamy fajny preparat na stawy Proflex. I tu naprawdę już stosuję jakiś czas. Jest mega skład. Mamy tutaj właśnie glukozaminę. To MSM, ten chyba siarczan jakiś tam, co właśnie wpływa na stawy. Glutamina 5-10 gram i jedną cytrynkę. Witamina C, bo ogólnie wpływa też na lepsze przyswajanie glukozaminy. No i tam też chyba w tym preparacie była witamina C, jeszcze z witaminy z grupy B12. No i tym sposobem mamy już prawie całą butlę wody. Aha, i jeszcze z gram soli himalajskiej. Przygotowane na cały dzień, właśnie 12 gramów, ale takie już zwykłe. Fajnie, wygodnie w saszetkach, odmierzone. Wiem dokładnie ile zużywam, bo tak na oko to wiadomo, nigdy nie nasypiesz. No. Tosty się robią. Jeszcze chwila będą gotowe. Tu mam 2 całe jajka od Gaspari. Smak czekolada. Naprawdę mega jest ten izolat. No to wychodzi jedna miarka i taka czubata. No także ktoś jak mówi, że nie może wypić 3 litrów wody dziennie, dla mnie to jest żart. Omega 3, witaminy, minerały, kurkumina, magnez, potas, tutka, NAK, co tu jeszcze? Coś z rzęszeniem na pewno. I dosłownie tak tylko odrobinka. Akurat tu mam powidła węgierskie. Oczywiście kotlin, 60% mniej kalorii. Podsumowanie: 35 gram izolatu, 150 płatków ryżowych, 80 gram borówek, 20 gramów gorzkiej czekolady, 2 całe jajka, 4 tosy i dosłownie odrobina tych powideł węgierskich. Tak wygląda śniadanko. Ok, jak widzicie, jesteśmy już na piekarni. Sobota, z racji tego, że sobota, więc zaraz wyjeżdżam w trasę z pieczywem. Tak zwany handel obwoźny. Będziemy jeździć dzisiaj i po prostu sprzedawać jakby z samochodu też po tak zwanych tych moich takich okolicach tutaj Olkusza. Także zapraszam w trasę. Tu są, patrz, jakie pyszności. To jest to, co lubię.
Bułka tarta, reklamówki. Dobra, no to wskakuj, jedziemy. Regan. No i ma już na śniadanko. I cyk. Końcóweczka śniadanka. Dobra, dzięki. Do widzenia. 7. 8 bułek. 8. Bułki tu nie wejdą. Damy też do siatki. Reklamówkę pan musi zdać. Tu damy jeszcze chociaż z 2-3. Reklamówki pan. Mam żytni, słonecznik, okrągły, foremka. Foremeczka. Jest. Dziękuję. Do widzenia. Dziesięć lat grałem w tenisa. Ziemnego. No i co? I potem klasa maturalna. W tego tenisa, wiesz, nie było jakoś super wyników. Troszkę trzeba było, wiesz, do tej matury się poduczyć. No to już na te treningi przestałem jeździć, a trenowaliśmy nawet, słuchaj, 2 razy w tygodniu, 2 razy dziennie. Rano mieliśmy trening w wakacje na przykład i po południu tak samo. A w okresie szkolnym, no to mieliśmy na przykład codziennie po 2-3 godziny. No to sporo, nie? W domu miałem taką sztangę, sztangielki jakieś, to wiesz, to taki okres dojrzewania. Już w tych takich, wiesz, okresie to chłopak też, wiadomo, chcesz dobrze wyglądać, podobać się dziewczynom. No, więc, no i potem co? I potem już na studiach pierwsza siłownia taka profesjonalna. No to już tak zacząłem trenować, wiesz, fest, nie? No, pierwsza dieta od kolegi ze studiów, Zbyszka, którego oczywiście pozdrawiam znowu, za każdym razem to wspominam. Pierwszą dietę mi rozpisał taką, wiesz, naprawdę solidną. Co było tyle tego jedzenia na tamten moment. Myślałem, że to jest nie do przejedzenia. No no i tak się zaczęło, wiesz, i z każdym rokiem na studiach już coraz mniej imprezowałem. Drugi, trzeci rok to już prawie w ogóle nie chciało mi się, wiesz, miałem zaplanowany ten swój dzień. Wiesz, trening rano, potem na studia, na zajęcia. No, po studiach, no to praca, wiesz, też obowiązki w domu, na piekarni. No i taka odskocznia, nie? Bo to wiesz, jak się tak ze sportem ma do czynienia, to potem brakuje czegoś, nie? Brakuje takiej odskoczni, takiego czasu dla siebie, czy takiego rozerwania się. No i potem wyszło tak, że taką decyzję podjąłem, że mówię, i tak jak trzymam tą dietę na 100%, wiesz, trenuję tak solidnie, no to może spróbować w końcu wystartować w tych zawodach. Zobaczyć, jak to jest od tej drugiej strony, wiesz, ten brązer, to odwadnianie i tak dalej, bo gdzieś tam o tym czytałem, nie, ale no i tak się zaczęło, to był 2012 rok, postanowiłem, że spróbuję raz wystartować. No i tak się raz, wiesz, do tej pory ciągnie. No i tych chyba startów już było z 30 ponad na pewno. No. Od 2012-13, no. Teraz te dwa ostatnie sezony miałem takie, wiesz, po 2021 13 startów, no bo to 2 sezony zrobiłem, wiesz, wiosna i jesień. 2020 miałem chyba 7 startów, tylko wiosnę zaliczyliśmy, to jeszcze z Radkiem, też mega udany sezon. No no wcześniej tak, wiesz, po parę startów, no bo to, ale ja tak się jakoś nie męczę tymi startami, wiesz, jakoś niektórzy tam umierają, wiesz, to odwadnianie ich męczy. No, a jakoś nie mam z tym problemu w ogóle. Ja to lubię, naprawdę to uwielbiam, no. Taka satysfakcja. No i sam dzień startu, to jest te emocje, wiesz, i te takie rytuały związane z tym. To brązowienie, to odwadnianie, wiesz, odstawianie czy zmniejszanie ilości soli. To już, wiesz, czuję, że się ten dzień zbliża, nie? No i same zawody. Ja uwielbiam ten dzień, wiesz, kiedy jesteś już tam na tej hali, leżysz sobie, jest ta konkurencja. No i lubię rywalizację. Gdzieś cały czas mi to zostało jeszcze z tego tenisa, że jednak, wiesz, no, fajnie jest się tam gdzieś mierzyć, robić coś i mieć porównanie, jak ci to wychodzi na arenie takiej, wiesz, chociażby naszej krajowej, no bo też czołówkę mamy w Polsce mocną, nie? Przecież Polacy są w kulturystyce bardzo dobrzy.
No i to porównanie, wiesz, a jeszcze jak masz fajne wyniki, to jednak daje ci takie, wiesz, poczucie, że jednak coś w czymś jesteś dobry, nie? No, ta satysfakcja, nie? No, coraz mniej tego towaru. Ładnie dzisiaj idzie. Nesquiki. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie troszkę przypraw. Tymianek. Kminek i cynamon. Cynamon jeszcze. No teraz pora na kolejny posiłek już. Która mam? Jest 8. No, 8:05. 150 gramów ryżu, 200 gramów kurczaka, 10 gramów oleju lnianego, no i trochę buraczków. Dzisiaj akurat troszkę zamiennie, bo tak to mam przeważnie brokuły albo fasolkę zieloną, ale na buraczki też przyszła ochota to. Dobra, raz, 2 i 3. Ciemny. A, to dla sąsiada. I dla pana? Jest. Krojony raz, zwykły taki. Tak. Chałka jest, widzę. Duża dajemy? Dajemy Jest. Zgodne? 9. Tak jest. Dziękuję. 4, 5. 1. Krojony czy cały? Tak. Jest, dobra. Teraz łypniemy jeszcze suple. Jak sam wiesz, byłem młodym chłopakiem, zdałem prawo jazdy no praktycznie od razu. No i wiadomo, że chciałem od razu pomagać w piekarni, tam rozwozić pieczywo, nie? No to dobra, rodzice okej, no to będziesz jeździł. Coś tam zawsze też mi wyrzucili, nie? To miałem ile? 18 lat. No dobra, no ale przyszły wakacje, no i trzeba było dalej jeździć. No a tu wiesz, kumple, sobota, piątek, jakaś zabawa, impreza. A ja, no jak przecież rano trzeba jechać z pieczywem, nie? No i pamiętam, kurczę, mówię, jak czasami przeklinałem, wiesz, że muszę wstać do tej 4. Mówię, kurwa, dlaczego, wiesz, inni się bawią, a ja muszę wstać. I kiedyś pamiętam, obiecałem sobie, że nie będę nigdy narzekał, wiesz, że muszę wstać albo że tam pada deszcz, a ja muszę jechać, albo na przykład, wiesz, jak teraz handlujesz, jeździsz tym pieczywem, no to wiesz, jak jeszcze nie pada, to jest spoko. Ale jak pizgało czasami, wiesz, padało, kapało ci na głowę i tak człowiek, wiesz, mówi, kurwa, no ale na to nie masz wpływu, nie? To po co narzekać i denerwować się rzeczami, na które nie masz wpływu, nie? Po prostu wstajesz, robisz swoje i tyle. O. Dzień dobry. Raz i 2. Nic, tylko chlebek mi został. Od razu inaczej się funkcjonuje. Jak masz podejście dobre, to zupełnie inaczej się, wiesz, ten dzień mija i ten czas w pracy. No, tutaj też są te skały, nie? Widzisz? Nad takim domkiem. Dyplom czeladnika. No. Mój brata i tu jest gdzieś chyba dyplom mistrzowski taty. Chociaż nie, taty będzie na sklepie. Okej, no i słuchajcie, jesteśmy już po trasie, więc pora na trzeci posiłek przedtreningowy, który składa się z mąki ryżowej. W sumie to będzie taki budyń jakby z mąki ryżowej. Zaraz wam pokażę, jak go robię, bo też dużo osób pyta, ile mąki, ile wody i tak dalej, jaka konsystencja, żeby taka fajna wyszła. Cynamon, to wiadomo, to ile tam się nawet sypnie, 3-4 gramy daje nawet czasami. Lubię w ogóle cynamon i też fajnie wpływa na poziom cukru, reguluje ten poziom cukru, ale ogólnie to daje go ze względu, bo naprawdę lubię. I kakao z niską zawartością tłuszczu, z 2-3 gramy damy. O, idealnie.
150 izolat i borówki 150, ale zamiast izolatu dam rybkę, bo rybka też jest lekko strawna, żeby na treningu nam na żołądku nic nie siedziało. I ostatnio ten apetyt mam taki, że naprawdę wolę zjeść tą rybę niż ten izolat wypić. I jeszcze będzie do tego gorzka czekolada 20 gramów. Mamy 150 gramów tej mąki. Wodę dajemy taką letnią. Nie możemy dać gorącej, bo jak damy gorącą, to od razu nam się zrobią grudy. No i na 150 gramów tej mąki ja daję około 4,5 szklanki wody. To jest no z litr, ponad może litr i trochę. No i słodzik. To też kto lubi jak bardzo słodkie, to już według preferencji. Aha, i tu sobie tą rybę od razu wrzucimy. Słuchajcie, do tej letniej wody wsypujemy. Ja wsypuję od razu wszystko. Tak jak mówię, jakbyśmy wsypali do gorącej, to zaraz by się porobiły grudy. No i teraz sobie mieszamy. Rybki mamy 300 gramów. To jest jakieś tak jakby 60 gram izolatu. To jest 46, no prawie 50 gramów białka. No i teraz pilnujemy i co chwilę mieszamy, żeby nam to fajnie tak zgęstniało. No i teraz nam już fajnie gęstnieje, więc można troszkę przykręcić już gaz. O. Mamy. O. Ciach, ciach. No i teraz sobie już przelewamy i mamy taki budyń. No i czekoladka na to jako źródło tłuszczy. No. I borówy na to słono-słodkie. Będzie 1 gram do tego i 1 gram do rybki. Rybka Mintaj, jakby ktoś chciał wiedzieć dokładnie. 150 mąki ryżowej, 150 borówek, 20 gramów gorzkiej czekolady. No i tu mamy 300 gram tego Mintaja i trochę tego kotlina. Przygotujemy sobie od razu szejka, którego piję podczas treningu. I jeszcze tutaj do tego shakera, takiego jakby szejka, którego sobie popijam tam 20 minut przed treningiem, czyli podczas treningu aminokwasy EA 25 gramów, dekstroza, czyli w sumie około treningowo będzie 60-70 gramów dekstrozy. I jeszcze do tego szejka przed treningiem, który popijam, przedtreningówka z Lewrona, bardzo ją lubię. Jest właśnie z kofeiną, beta-alaniną, tauryną, arginina, ale przede wszystkim kofeiny trochę, to wiadomo, trochę postawi na nogi. 2 miareczki. A więc tak, podczas treningu 50 gramów dekstrozy, 25 gramów EA. No i tutaj przed treningiem, 20 minut przed, zaczynam sobie popijać 20 gramów dekstrozy i przedtreningówkę z kofeiną. No, także przygotowane przed i w czasie treningu już. No i po treningu od razu normalnie posiłek, tam 40 minut do godziny czasu zjadam już. Ale to Wam potem pokażę, jak już wrócimy
z siłowni. Witam Was ponownie u mnie na siłowni, gdzie na co dzień trenuję. Jesteśmy w Osieku, w klubie Pride Fitness Club. Dzisiaj wypada trening klatki i jedno ćwiczenie na mięśnie na ramienne barki i trening też na łydki, jedno ćwiczenie. Także zaczynamy od łydek standardowo na początek, potem przejdziemy do klatki i jedno ćwiczenie na końcu będzie na barki, i 2 ćwiczenia jeszcze na triceps sobie dołożymy. Także działamy. Jest do odcięcia. Koniec. Finito na dzisiaj. Dobra. Ok, więc jesteśmy już w domu po treningu. Posiłek też jeden z moich ulubionych. Taki na szybko i na słodko. Mamy tak. 200 gramów, jak widzicie, słodkich płatków, cornflakesów. Tylko też zawsze patrzę na to, żeby było minimum, znaczy maksimum do 5 gramów tłuszczu w 100 gramach. Tu jest akurat 1,1 grama w 100 gramach, więc super. 82 gramy węglowodanów w 100 gramach, w tym 24 gramy cukrów, więc wiadomo, potreningowo zawsze troszkę tych cukrów może być w ten sposób, czyli 200 gramów słodkich płatków, dodatkowo do tego 20 gramów węgli z owoców. Potreningowo lubię sobie dać banana i mamy 65 gram izolatu. Ok. Do tego jeszcze idzie 5 gram kreatyny. Ok. Zmiksujemy. Fajnie, kapitalny jest ten izolat, bo zaraz zobaczycie, jaka wychodzi konsystencja. Nawet ze zmieszanie z wodą, po zmieszaniu z wodą wychodzi taki fajny shake, fajnie się tak pieni i fajnie gęsty wychodzi. Jakbym ciut troszkę mniej wody dał, to byłby jeszcze bardziej gęsty. O. No i tu mamy potreningowy. To zaraz wszystko sobie wyleję na płatki z bananem. 200 gramów słodkich płatków, 20 gramów węgli z banana, 65 gram izolatu na wodzie.
4. posiłek potreningowy. Jako 5. posiłek mamy 150 gramów makaronu bezglutenowego. Uczulenia żadnego na gluten nie mam, ale tak jakby on lepiej mi siedzi na żołądku. Znaczy, że szybciej jakoś go tak toleruję i trawię. Także polecam spróbować. Jadam oczywiście przeróżnie. Czy w formie właśnie takich jakby na spaghetti, długich tych takich klusek w przeróżnej formie. I czasami właśnie bezglutenowy, czasami z glutenem. No to sobie zamieniam po prostu. 150 gramów. Do tego będzie 200 gramów mięsa z indyka, mielonego w formie takich pulpetów. Do tego papryka czerwona i passata. Jeszcze zdradzę Wam taki patent, jak zrobić właśnie, żeby to mięso z indyka nie było takie suche. Bo też kiedyś pamiętam, taki znajomy pisał do mnie, jak to robię, że jest takie właśnie fajne, nie jest takie suche. I cały sekret tkwi w dodaniu do mięsa. Jak mamy te 400 gramów mięsa, to niecałą szklankę wody daję. Zresztą zaraz zobaczymy też, jak mi to wyjdzie po zmieszaniu. Makaron już wrzucimy. No i teraz sobie to mięso zrobimy. Tam było co? Natki pietruszki trochę damy. O, ostra papryka. To na pewno. Oregano. Tymianek i bazylia. Teraz wymieszamy sobie to. 400 gramów tego mięcha. No i tu mamy na 2 porcje. No i teraz w miarę takie równe jakieś. I tak wiadomo, ile wyjdzie, to i tak podzielę na 2. Dobra. Niech się trochę przypieką. Zaraz przykryjemy. Trenerze, prawda? Nakręciłeś mojego trenera, opiekuna? Wszystkie te techniki, tajniki gotowania to właśnie od mamy. Dobra, papryka. Ważymy. No, prawie idealnie. Passaty niestety nie mam, ale pomidory w puszce. Tu jest 400 gramów, to też sporo. Taki przecier, nie pomidorowy. Fajny wyszedł. I w międzyczasie jeszcze co? Przygotujemy od razu 6. posiłek. Tu mamy 150 gramów płatków ryżowych. Wsypiemy sobie też tutaj 2 gramy soli. Cynamon to musi być. Słodzik. Na 4-5 minutek. Jeszcze troszeczkę.
No i do 6. posiłku, czyli do tych węgli, będzie jeszcze izolacik 55, z tego co pamiętam. Tak jest, 55 i 40 gram masła orzechowego. No i masło pójdzie na wierzch płatków. To sobie też zmiksujemy w blenderze. No jak widzicie, 2 posiłki przygotowane w ile? No to gdyby to nie to mięso, to makaron, to... Ale ten 6. posiłek to jest dosłownie 5 minut. Izolat, płatki ryżowe, cynamon, słodzik, trochę soli. No i tu już mamy mięso. Dobra, wyłączamy. 40 gramów masełka. To jest akurat smoothie. Bardziej lubię crunchy, ale crunchy to jak bardziej, wiesz, to smoothie się fajniej polewa. Patrz, jak uwaga w ręce normalnie. 2 gramy się pomyliłem. I jeszcze połóweczka z tego. I tam było 400. To na później zostanie. 10 ml oleju lnianego. No, mamy. No i tak jak widzicie, to jest mój 5. posiłek. Do tego jeszcze resztka tej Pepsi Mango, którą kupiłem w trasie, jak byliśmy. Indyk, 200 gramów indyka mielonego, 150 gramów makaronu bez glutenu, 100 gramów papryki, no i tam około 150 gramów tych pomidorów, passaty można powiedzieć, pomidorowej, sól, przyprawy, 5. posiłek. Możecie życzyć mi smacznego. No, jesteśmy już w tym biurze firmowym, gdzie właśnie też jeszcze czeka mnie troszkę pracy na komputerze, bo właśnie dostałem parę też wiadomości na maila od osób, które prowadzę, którym pomagam też w przygotowaniu do zawodów lub po prostu, które chcą zrzucić zbędne kilogramy albo tam tą sylwetkę troszkę poprawić, wyrzeźbić czy zbudować masy mięśniowej troszkę. No, dlatego właśnie tutaj przeglądam już na telefonie, że no parę osób mi już właśnie wysłało te raporty, które właśnie przeważnie w sobotę jakby odbieram. No i jak mam siłę, no to jeszcze odpisuję w sobotę, żeby mieć tą niedzielę wolną dla siebie, dla rodziny i tak sobie po prostu odpocząć, wdychnąć, złapać oddech. Dlatego myślę, że jeszcze sobie dzisiaj to ogarnę na spokojnie. No i jutro w końcu się wyśpię trochę dłużej. No, ale rano tak samo to się nie zmienia, też sobie wstanę. Tak jak dzisiaj widzieliście te kroki, które robię zawsze. Teraz na tą chwilę mam ich 8000 w ciągu dnia. Przed śniadaniem obowiązkowo jest ich 3000. Było troszkę więcej ogólnie, bo było 9000 w ciągu dnia. Troszkę właśnie z Dawidem zmniejszyliśmy tą liczbę, no przez to, że gdzieś tam ta aktywność może była trochę za wysoka i te kilogramy tak nie szły do góry. Ale jak na tą chwilę jestem bardzo zadowolony i z wagi, i z formy, z progresu też, jaki udaje się zanotować z tygodnia na tydzień. No. Widzieliście też od początku, jak wygląda mój dzień. Jak szykuję posiłki, jak jadam na co dzień, praktycznie ten dzień treningowy od dnia nietreningowego wiele się nie różni, tylko można powiedzieć tam troszkę jest obcięte są węglowodany, jest tych kalorii trochę mniej, bo wiadomo nie trenuję wtedy, ale jadam praktycznie na okrągło to samo, tylko tak jak mówię ilości się zmieniają w zależności od tego właśnie czy dzień treningowy czy nie. Myślę, że Wam się spodoba
materiał i też będziecie mogli jakoś sobie, może się, nie wiem, jakoś odwzorować tą moją dietę, sposób w jaki się odżywiam, jak trenuję, jak podchodzę do tego, że jednak mimo, że ten dzień jest zabiegany i dużo jest tych obowiązków od samego rana, no to jednak da się to pogodzić. Zdrowe żywienie, niemonotonne, urozmaicone, bo widzieliście i na słodko, i na słono, i makaron, i płatki ryżowe, i klej ryżowy. Mięso też był kurczak, indyk, ryba, jajka rano, pieczywo nawet, było też te tosty. Także wydaje mi się, że to nie jest jakaś bardzo ciężka dieta do utrzymania, monotonna, więc jeżeli ktoś tylko chce, to jest w stanie spokojnie taką dietę utrzymać no i mieć efekty w końcu z tego, co tam sobie zaplanuje, czy tak jak mówiłem, czy chce zrzucić wagę, czy nabrać masy mięśniowej. No, także suple też widzieliście. Oczywiście na stronie Muscle Power z moim kodem, o którym pamiętajcie zawsze, macie GMP, macie 10% rabatu na cały asortyment w sklepie, nie tylko na suplementy, ale też na sprzęt do ćwiczeń, na różnego tam rodzaju akcesoria. Jeżeli jesteście bardzo tacy ospali, no to zalecam naprawdę, zwłaszcza rano przed śniadaniem, ruszyć tyłek i troszkę się poruszać i dopiero potem zacząć taki dzień po prostu aktywnie i z taką pozytywną energią. Także pozdrawiam jeszcze raz, no i do następnego. Hej!